Trzeba się tu wyczłapać, bo tu są bardzo piękne rzeczy. Ale teraz już totalnie jesteśmy w miejscu, którego nie ma na mapie. Najgorszy transport jaki miałem. ¿Cuántos años te haces eso con la café? He nacido, mi papá sembraba café. Claro. A pani po lewej strała. Więc jak ktoś mówi boso przez świat, a tam boso przez świat. Znajdujemy się 4000 metrów nad poziomem morza. I papa tam biedne górkami. W górach peruwiańskich wszystko liczy się odwrotnie. Tak jak normalnie jedziesz 80, 50 km na godzinę, tak tutaj jedziesz 20 maksimum. Góry Andyjskie to najdłuższy pas górski świata, ciągnący się wzdłuż całej Ameryki Południowej, łącząc ponad połowę jej krajów kamiennym łańcuchem. Jestem w drodze na plantację kawy, będąc gdzieś pomiędzy piaszczystymi kanionami a śniegiem najwyższych szczytów. Senior, czy mogę prosić o czapkę? Nie widzę znaku sprzeciwu, więc chyba mogę ją zabrać. Dziękuję bardzo za wywiad. Bo mi wieje na głowę. Aj, tu jakieś frędzle. Nie. Najgorszy kamerzysta świata. Mówił mi kuzyn tego gościa, tego, który nam załatwiał wolontariat, że no, tutaj nie można złapać stopa, jest trudno. A ja mówię, ni chuja. Cały czas się nam ktoś zatrzymuje. Tyle, że deszcz pada. Ale jest dobrze. Ja jestem szczęśliwy. W rejonie Sierra deszcz jest nieprzewidywalny. Jednak to dlatego miejsce to jest tak urodzajne w kawę, banany czy inne produkty tak znaczące dla całego świata. Czekamy na nasz kontakt na Wiktora, mamy 20 minut jakieś, więc się kawę napijemy. Pierwszy raz dostałem kawę w czymś takim, esencję. Dlaczego papier toaletowy jest najważniejszy w podróży? Nikogo tu nie ma? Nie ma. Bo przychodzimy do takiego kibelka, w którym nie ma papieru. Trzeba mieć swój. Papieru nie wyrzucamy do kibla, tylko wyrzucamy do śmietnika. A po co? W sumie nie mam pojęcia. Spłuczka nie działa. I sobie nalać wodę do wiadra, bo inaczej się wody nie spuści. Już nieraz tak widziałem, że ktoś wody nie spuścił, bo nie wiedział. A tu trzeba... Buenos tardes. ¿Tú eres Víctor, sí? Bien. Mucho gusto. De igual manera. ¿Wszystko wzięłaś? El tipo de fermentación va a cambiar un poquito de color. Ya no va a ser tan blanco, pero es por la concentración de la miel. No ja tutaj jeszcze na... Ale się burzy knur. No ja tutaj jeszcze muszę tylko dodać, że ciekawym faktem jest to, że nie tylko i wyłącznie ten człowiek zbiera tutaj kawę. O, tu jest kawa nawet, tylko taka oskubana. Poszukamy jakiejś fajniejszej. To nie tylko on zbiera tutaj kawę. Zbiera ją cała wioska, czyli jakieś 30-40 osób. I nie tylko kawę, bo zbiera się tu też chociażby kukurydzę, którą... No zabijcie mnie, nie wiem, czy to jest kukurydza. Zbiera się tutaj też kukurydzę, czy chociażby banany, które są potem wysyłane do Europy. O, jest, proszę bardzo. Jest kawa. Tu jest taka bardziej zielona, tu jest już taka gotowa do... no właśnie do czego, zaraz się dowiemy. Si el café cogido de allá viene acá y está 8 horas, puede tener 83 puntos en taza. Plantatorzy często dodają karmel do kawy, polepszając jej kiepskie ziarna czy złą selekcję. Kawa najwyższej jakości, określana mianem speciality, to rosnąca oraz przygotowana w mikroklimatach, jak na przykład góry andyjskie. Tengo arábica, tengo caturra, tengo chanchamayo, tengo pachi y un poco de catimor. Pani, która robi tutaj przy kawie od 40 lat, pchała jedno w drugie.
wepchała tu kawę, wlała wodę gorącą, zaczęła upychać to widelcem, to było dosyć zabawne. Na siłę wyciągnęła to, zalała mi kawę esencją, dodała wody. Jak się jej zapytałem, czy chce trochę, to powiedziała, że ona już pracuje tutaj tak długo, że już na kawę nie może patrzeć. Este es para producir pan. Ah, para producir pan, to Sí. tú haces pan también aquí. Sí, también hago pan. Pero ahora no estoy produciendo porque la harina está muy cara. ¿No eres señorita? Señora. Señorita. A co to była? Świnka morska. Aż się boję spytać, po co one tutaj są. A to platan, czyli taki, no banan, ale ziemniak, nie? Piecze się to i w sumie jest bardziej pożywne i szybciej się robi. A tutaj pachnąca herbata, ale tak nie do końca herbata, nie wiem z czego się to robi. Tutaj mamy syr po ukraińsku. Znaczy po ukraińsku się to mówi. To jest ser biały. Tu już jest podwieszony. Za kilka dni będzie gotowy, ale my się już nie załapiemy, bo idziemy. Jest to diferencja? O, to jest tam biel. Todos son lo mismo. Okay. Chciał mi dać resztę. Ja wziąłem 3 paczki i mówię, no daj spokój, nie? Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, que les vaya bien. Volverán. Y hasta luego. Ajá, que les vaya bien. Wiktor to jeden z wielu ludzi, od których koncerny masowo wykupują produkty za grosze, a ceny naszych światów różnią się o ponad kilkaset procent. Jednak to nie zniechęca okolicznej ludności, dzięki czemu możemy się cieszyć kawą w Europie czy w latynoskich miastach. Dobra, może nawet dzisiaj pojedziemy. Przejechał tuk-tuk i gościu w nim wyglądał jak Charles Bukowski i wjechał na myjnię o nazwie... Nie będę tego cenzurował, bo to jest nazwa własna. Myślałem, że trochę pośpię, ale pan się zaczął wydzierać, że nie ma miejsca. Dostał w mordę. Chcę wypieprzyć z autobusu. Przenieśmy się teraz w niższe regiony Andów w poszukiwaniu medycyny tych regionów. A ile tu zapachów? Gotowana kukurydza, psia karma, wszystko co chcesz. Dobra, idziemy gdzieś usiąść. Na bazarach nie brakuje lekarstw leczących hemoroidy, maści na raka i trudno ocenić, które środki faktycznie działają. Postawiłem na używki. Bazar niczym z lat 90., kiedy był przeskok ustrojowy w Polsce, a my szukamy medycyny naturalnej i przy okazji będziemy sobie jeść. Ogrom ryżu. Za to wszystko zapłaciliśmy 7 soli od osoby. A w ogóle jak wyglądają pieniądze tutaj? No ja mam tylko dychę, także wiele nie poszalejemy. Dycha. U nas jest Mieszko I. Nawet nie był królem Polski. A tu góry ładne. Swoją drogą ja zawsze chciałem, żeby na banknotach widniały na przykład jakieś bitwy albo coś takiego. Jakby na 20 była bitwa pod Grunwaldem. Chociaż Chorobry też jest spoko. Dobra, mam jeszcze 100, ale Diana nie może wiedzieć. Z racji tego, że ten kraj nie pamięta jeszcze czasów średniowiecza, no to jest prezydent jakiś tam. Where have all the young girls gone? A long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? No i witam z największego kanionu w Peru. O, za mną kaktusy. O, to może pokażę kaktusy. Jest taki frędzel, którego można kupić normalnie w sklepie u nas w Polsce. No nie będę go dotykał, bo ma kolce gdzieś takie. Ten już ma mniejsze kolce. I też go można kupić w Polsce. On jest no ze 2 razy albo 3 razy większy. O, tam jest. Podbiegniemy. Jest ze 2 albo 3 razy większy. No kolce ma jeszcze większe, więc już na pewno go nie będę dotykał. No i przez cały kanion płynie słodka woda, słodka rzeka. Tak jakby była inna rzeka niż słodka. Palo Santo.
no nie można tego, znaczy można to kupić w Polsce, ale generalnie wysyłka sama jest nielegalna stąd, nie wiem z jakiego powodu, chyba tylko i wyłącznie dlatego, że jest to w Ameryce Południowej. To się pali, tym się okadza generalnie mieszkanie i różne miejsca od złych demonów. Pachnie to jak kokos. Znalazłem jeszcze na targu takie coś. No to jest trzcina cukrowa generalnie i z niej się robi taki strasznie słodki sok. No ja tego soku no tak średnio poważam, gdyż jest po prostu za słodki, ale to jest świetne, bo gryzie się to. Puh. I się wypluwa. O, mam tu jeszcze peruwiańską tabakę. No i ja myślałem, że to jest ta specjalna, która służy do okadzania. No ona po prostu rośnie tutaj. Jedną ręką strasznie trudno. No i się ją spala. Ciekawe jest to, że ma taki słodki posmak. No nie mam zapalniczki, bo nie mam. Jestem idiotą. Liście koki. Indianie generalnie wyróżniali dwa rodzaje liści koki. No i była tutaj koka zwykła, czyli taka, która rosła pospolicie i była dla pospolitych ludzi. A druga to była koka królewska. No wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i jak to działa? No wkłada się to do ust. Teoretycznie powinno się rzuć, ale jak chcemy lepszy efekt, no to lepiej dać sobie to po prostu pod język. Porzuć trochę i dać sobie pod język. Chroni to przed chorobą wysokościową chociażby, dlatego ja tutaj trochę tego mam. Jak się zje tego wystarczająco dużo, no to potem sztywnieje ci język i tutaj podniebienie. No. Niektórzy nawet mogą znać ten efekt. No w smaku jest to paskudne. Zaletą jest to, że w momencie jak się to je, to sztywnieje ci tu wszystko, więc smak ci się też traci. Więc jak zjesz tego no jedną taką kuleczkę, no to potem jak zjesz następną, to już nie czujesz tego smaku paskudnego. Po kilku dniach żegnam najniższą warstwę Andów, Ała! Dostałem z liścia! żeby piąć się w stronę wiecznych zlodowaceń, które coraz bardziej zbliżały się w chłodnym wietrze. Znajdujemy się 4000 metrów nad poziomem morza. No i właśnie, ktoś od razu mógłby spytać, dlaczego ta woda ma kolor niebieski? No ktoś musiał mu przesunąć głowę. Tam jest zlodowacenie, które jest tutaj od setek tysięcy lat. I nawet no, tutaj tego nie będzie widać, ale po prostu kawałek za tym zlodowaceniem, a bliżej nas jest jęzor lodowca. I pod wpływem ciepła z tego słońca jęzor lodowca staje się no nie śniegiem, a wodą i spływa tutaj, a z racji tego, że jest tutaj bardzo dużo minerałów, jak chociażby te skały, to właśnie dlatego woda ma kolor niebieski. No ale żeby bardziej zrozumieć, jak w ogóle działają peruwiańskie góry i klimat peruwiański, musimy podzielić sobie Peru na kilka warstw. Żeby lepiej wyobrazić sobie strukturę Peru, może podzielimy ją na 4 części. Pierwsza to wybrzeże oraz wieczne pustynie ciągnące się w dół Chile. Pustynny piasek po raz pierwszy dotyka tutaj wyżyn gór andyjskich. Drugą częścią są góry właściwe, czyli miejsce pokryte lasem, gdzie farmerzy hodują na przykład kawę. Trzecią częścią to szczyty powyżej 4000 metrów, gdzie zaczynają się lodowce oraz u których progu jesteśmy my. Czwartą, między niewielkimi pośrednikami, dżungla amazońska. Dżungla, której początek widzieliśmy na przykład w wideo o plemieniu Kichua. No, więc w pierwszej warstwie byliśmy my, na początku tego odcinka, jak szukaliśmy medycyny. No, w drugiej warstwie byliśmy dosyć niedawno, bo w momencie jak tutaj wjeżdżaliśmy, teraz jesteśmy mniej więcej na granicy drugiej a trzeciej warstwy, no. A w czwartej warstwie będziemy, jak będziemy zmierzać do Brazylii, co nastąpi już niedługo, ale najpierw